Witajcie! Jak zapewne pamiętacie, z poprzedniego odcinka dotarliśmy do Dubrownika. Jednak zanim wyruszymy w miasto, trzeba było znaleźć jakiś nocleg. Pomimo tego, że nie byliśmy w sezonie, znalezienie wolnego kempingu wcale nie było takie oczywiste. Na szczęście spadliśmy na 4 łapy. Dzień dobry. Dzisiejszą noc spędziliśmy na takim malutkim kempingu. Kemp Matkowica. Trafiliśmy w sumie tutaj przypadkowo, bo mieliśmy spać na innym, znalezionym na Park Fortnite, tam nas skierowano tutaj. Ten był taki rezerwowy, później się okazało. Też zaznaczony. Ale w porządku, 22 euro. Troszkę głośno, niedaleko ulica jest, ale jak na jedną noc bardzo sympatycznie. Wystarczająco. Za drzewkiem umywalnia, tam łazienki, prysznice. My sobie staliśmy tutaj. Trochę żeśmy też wczorajsze popołudnie, wieczór spędzili, żeby trochę się zreorganizować po tych paru dniach, bo można powiedzieć, że od dzisiaj wracamy. Będziemy dzisiaj już wracać powolutku w stronę domu. Ale dzisiaj Dubrownik. Po drodze na pewno jeszcze jeziora plitwickie, wodospad Krka. No ale już tym razem chyba autostradami pojedziemy, bo czas goni. No więc tak, Dubrownik i zaparkować to jest horror. To jest jakiś koszmar. Jakiś parking nam polecono. Że 1,5 euro. 1,5 euro za godzinę. Tak, 2,5 km od centrum miasta, jest tam kawałek, trzeba dojść. Tak. Ale się okazało na miejscu, że on kosztuje 3 euro za godzinę. No to jedziemy, szukamy. Ale to jest nic, bo też słyszeliśmy o takich parkingach za 10 euro za godzinę. Tak, pod samym starym miastem. No ale to wiadomo. No ale jedziemy, stanęliśmy. Jest to jakiś parking taki płatny. Tutaj gdzieś trzeba pokazać. Wjechaliśmy na ten parking za 4 euro. No ale o wiele bliżej. Dobra, no bo to jest jakieś 700 metrów od centrum miasta, więc w porządku. Wjechaliśmy i nagle dzieje się magia. Jest magia? Wyjeżdża facet spod muru i stoimy pod murem. Pod parkingiem. Tutaj chyba żadnej strefy nie ma. Chyba za darmo. Chyba tak. W Dubrowniku. Stoją różne auta i chyba po prostu mieliśmy szczęście, oby. Do pogody może takiego szczęścia nie mamy. Nie możemy na razie narzekać. Jeden dzień był tylko fatalny. No. Dobrze, idziemy w takim razie zwiedzać Dubrownik. No i idziemy chyba w złą stronę. No, oczywiście, że idziemy w złą stronę. Czy nie? I tu musimy skręcić. Dobrze. Bo ja nigdy nie umiem się odnaleźć w mapach Google'a, jak mnie pokierują. Ja zaraz zobaczę i na pewno się nie zgubimy. Dobrze, do zobaczenia na Starym Mieście. O Dubrowniku dużo słyszeliśmy, widzieliśmy setki zdjęć, mimo tego, że leży prawie w Czarnogórze i trzeba było kawałek nadłożyć, po prostu nie było opcji, żebyśmy tu nie przyjechali. Zresztą sami zobaczcie, jeśli jeszcze tu nie byliście. Po odstaniu chyba, nie wiem, co najmniej pół godziny w ogonku. Mieliśmy kartę tutaj w Dubrowniku. Kosztuje tyle samo co bilet tylko na mury, czyli aż 35 euro. Za osobę. Za osobę. Zarabiają tutaj. Bardzo. Potworne. Toalety są płatne. Myślę, że nasi górale przysłowiowi to mogliby się tutaj uczyć. Szkolenia przyjeżdżać, robić. Jak wycyckać turystę. Chyba najdroższe miasto, w jakim byłem w życiu.
Tutaj mury, turyści, a tutaj boisko, bo ten budynek to szkoła. Spróbujemy zajrzeć do okna. Da się, czy się nie uda? Nie uda się, za krótki zoom, ale tam widać zeszyciki na biureczku elegancko. Takie dziwne uczucie. Na murach tłumy turystów, a w mieście w dole zwykłe codzienne życie. Trochę masakra, bo można właściwie ludziom do gardków czasem zajrzeć. Jakbyśmy się kiedyś wyprowadzili jednak na stare lata, Do Portugalii. albo jakichś Włoch, to sobie posadzimy pomarańcze. Dubrownik nas ujął. Rzeczywiście miasto jest niezwykłe i nie ma się co dziwić, że zagrało w ponad 160 filmach. Coś niesamowitego. A te bardziej znane to oczywiście Gra o Tron, Gwiezdne Wojny, Kapitan Ameryka, Casanova, Robin Hood czy Sukcesja. Ale ryb, masakra. Ta kopuła, co była widać na wieży, to od byłego klasztoru dominikanów. I teraz stwierdzamy, że wcale nie głupie było kupienie tej karty Dubrownik Pass. Widzisz kart? Jakkolwiek się to nazywa. Tak. Przynajmniej można się schronić przed tym koszmarnym upałem, przed tym słońcem. Tak, patelnia jest Po potworna. wielogodzinnym spacerze albo w czasie wielogodzinnego spaceru. No tak. Akurat Muzeum Morskie jest w połowie drogi, blisko bramy morskiej. Ale wejdziemy sobie też do klasztoru dominikanów. Franciszkanów na pewno. Franciszkanów. Tak. I dzięki temu właśnie też możemy trochę od tego Odsapniemy. upału odpocząć. No i się za darmo wysikać. No tak, to też cenne. Historia Dubrownika zaczęła się w Starym Porcie, a właściwie na wysepce, która tam kiedyś istniała. Oddzielona od lądu bagnistym przesmykiem dała schronienie uchodźcom z Epidaurum. Podobna sytuacja jak ze Splitem, prawda? Miasteczko nazwało się Ragusium. Dubrownik, a właściwie Ragusa, mimo tego, że był częścią Cesarstwa Bizantyjskiego, a potem Republiki Weneckiej, Imperium Osmańskiego czy Austro-Węgier, zawsze był niezależny. Do tego stopnia, że funkcjonował jako osobny twór państwowy – Republika Dubrownicka. Największy rozkwit miasta to wieki od XIII do XVI i z tego właśnie czasu pochodzi większość dzisiejszych zabytków. Miejscem, w którym można odpocząć od tłumów i trochę się wyciszyć, jest przepiękny klasztor franciszkanów. Zespół powstał w XIV wieku, a w kościele klasztornym początkowo do wielkiego trzęsienia ziemi w roku 1667 znajdowało się aż 21 ołtarzy. Teren klasztoru to również biblioteka z 70 000 woluminów oraz działająca nieprzerwanie od 1317 roku apteka.
1 października 1991 roku o godzinie 6 rozpoczęło się bombardowanie Dubrownika. W ciągu 7 miesięcy oblężenia życie straciło ponad 3000 osób, a zniszczeniu uległo 70% Starego Miasta. Miasto było ostrzeliwane zarówno z powietrza, morza, jak i lądu, w tym z górującej nad miastem twierdzy na wzgórzu Serdzi. Jesteśmy pod Pałacem Rektorów, a któż to byli ci rektorzy tutaj w Dubrowniku? To byli książęta, ich władza była dosyć ograniczona, natomiast co ciekawe, nie wolno było im opuszczać pałacu, oprócz momentów, kiedy wymagał tego ceremoniał. Więc można by powiedzieć, że trochę taka złota klatka. Żeby zobaczyć samo Stare Miasto w Dubrowniku, trzeba zarezerwować sobie na pewno cały dzień. Ponadto, aby wjechać kolejką na Serdź, co my akurat ze względu na cenę i brak czasu odpuściliśmy, oraz pozwiedzać liczne muzea, potrzeba 2, a nawet 3 dni. Same blisko 2-kilometrowe mury zajmują sporo czasu, poza tym liczne restauracje i inne atrakcje, i tak można by dać się wciągnąć. Jedziemy na punkt widokowy Biokowo. O miejscu usłyszeliśmy z YouTube'a i po odwiedzeniu możemy je uznać za jedną z perełek Chorwacji. Jednak jest to atrakcja dla osób o mocnych nerwach. Czeka nas ekscytująca droga, bo już nawet sam wjazd samochodem dostarcza adrenaliny. Nie mówiąc o samym tarasie. Ale film chyba tego nie odda i trzeba by tego jednak doświadczyć samemu. Bez barierek żadnych. Bałkany. Trochę stresująco. Dopóki się człowiek nie musi mijać z nikim, to luz. To już wjechaliśmy, jesteśmy za bramkami jesteśmy, wjeżdżamy na punkt widokowy. Tak jest. Biokowo. Biokowo. Tak, 8 km taką drogą się jedzie. Wąziutko na jeden samochód. Dlatego wpuszczają na godzinę 20 samochodów tylko. Tak. Jedzie przed nami jakiś bus. No właśnie, warto sobie mijanki są. Zarezerwować wcześniej bilety, jeśli ktoś w sezonie jedzie. Śmiało, że póki co najbardziej wymagająca droga w moim doświadczeniu kierowcy. Teraz będziemy komentować. Będziesz mi musiała to jakoś wynagrodzić. Nie wiem, jak ja to po prostu... Zaraz... To nie był mój pomysł. To był twój pomysł. Dlaczego ja? To był twój pomysł. Zobaczyłaś na YouTubie, że pan fajnie wjechał sobie. O, tu jak szeroko, tutaj w ogóle. Kurczę.
dojechaliśmy. Droga była strasznie emocjonująca. No, najcięższa droga w mojej historii. Bym widziała gdzieś na YouTubie, jak ktoś przyjeżdża tą drogę, to chyba bym się nigdy w życiu nie zdecydowała. Wystarczyłoby mi obejrzenie tego filmu, naprawdę. No dobrze, idziemy obejrzeć widoki. Jest. No fajnie jest, tylko ja mam lęk przestrzenny, ale jakoś sobie daję radę. Szkoda tylko, że jakaś wycieczka jest strasznie głośno. No ale jest Tak. Jest zjawiskowo. Myślałam, że nikt nie będzie wjeżdżał o tej godzinie, bo o 19:00 ale nie, o 19:00 ostatnie samochody jakby wpuszczają. Tak? Pół godziny się jedzie do góry? No, może się jechać. No, sama atrakcja oczywiście bardzo fajna, ale najbardziej emocjonujące i najbardziej takie niesamowite tutaj ten wjazd jest. No to mamy zaprawę przed Transfugaraską i Transalpiną i przed drogami można, nie, tego nie mówię, czy na pewno, ale przed drogami gór przeklętych. No to w sumie nasza przedostatnia noc chyba była w Chorwacji. Aż zobaczymy, jak to tam pójdzie. No ale dzisiaj już sobota. W poniedziałek musimy wieczorem być już we Wrocławiu. W nocy, we wtorek już stoimy na takim kempingu. Tutaj my. Kemping może w okolicy niezbyt jakiejś specjalnej, za to nadrabia czystością. Wszystko jest w cenie, która nie jest jakoś najwyższa, jak tutaj na okolicy makarskiej. No, taka zwyczajna. Natomiast jest czyściutko. W łazienkach nawet patyczki są do uszu. No, takie miejsce, cienia za bardzo nie ma, ale to jak na jedną noc jak my, to można sobie stanąć, za to tutaj dookoła mamy takie góry. Dzisiaj w planach wodospady Krka. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejny film. Tym razem będzie mniej miejsko, a bardziej przyrodniczo, bo odwiedzimy nie tylko wspomniane już wodospady Krka, ale też jeziora plitwickie. A jakie były nasze wrażenia, o tym już za tydzień. Do zobaczenia!